Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy krach rozpoczął się w kwietniu? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Czy krach rozpoczął się w kwietniu? Drodzy Państwo, inspiracją do tego wpisu był jeden z Państwa komentarzy dotyczących tego, że Jasnowic Jackowski zaczął przewidywać, że w maju zacznie się coś niedobrego, co może wpłynąć na rynki finansowe. Ja natomiast znalazłem wpis, taki dość świeży, który mówił, że ten Jasnowic mówi o tym, że ten krach rozpoczął się w kwietniu, a tak będzie kulminował przede wszystkim w czerwcu. No i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Zobaczymy, będziemy testować w czasie rzeczywistym, czy te przewidywania będą miały rzeczywiste przełożenie na to, co się dzieje na rynkach finansowych. A dzisiaj na rynkach finansowych w bardzo wielu krajach na świecie mamy wolny dzień, nic nie ma, handel jest wstrzymany, natomiast oczywiście Stany Zjednoczone działają, więc ten wpis będzie poświęcony przede wszystkim Stanom Zjednoczonym i aktywom amerykańskim, ponieważ zdecydowana większość krajów w Europie ma dzisiaj wolny dzień i tutaj niewiele się będzie działo, więc jest to dzisiaj jedyny wpis na moim kanale. Co nas czeka w czerwcu, co nas czeka w maju 2023 roku i czy w kwietniu rozpoczął się krach, o którym mówi Jasnowic Jackowski. Będziemy to testować w czasie rzeczywistym. Na całe szczęście jest przepowiednia o tym, że raczej nie będzie to w Polsce, a raczej gdzieś na wschodzie od Polski, więc po prostu z ciekawością czekamy na rozwój wydarzeń. Czy kwiecień nie jest początkiem tego, co się będzie działo? No, zobaczymy. Moim zdaniem może mieć to przełożenie, jeżeli faktycznie zaczną się dziać rzeczy, o których zwykle rachunek prawdopodobieństwa mówi, że to prawdopodobieństwo jest znikome. Natomiast co już teraz widać, gdzie mamy kłopoty? Kłopotem jest oczywiście amerykański sektor bankowy. Bank First Republic cały czas szoruje po nowym dnie, spadki trwają i jak widzimy tutaj poprzedni tydzień przyniósł nam gigantyczne spadki, nową falę wyprzedaży, nowe minima wszechczasów, więc krach i wyprzedaż tego banku jest kontynuowana. Pytanie jest, czy władze amerykańskie odważą się wkrótce wymusić jakieś zmiany i ten bank zostanie pochłonięty przez inne, bądź też dojdzie do jakichś wydarzeń, które będą mogły zmienić negatywny sentyment do amerykańskiego sektora bankowego, ale oczywiście na chwilę obecną z tych źródeł ryzyka to przede wszystkim First Republic Bank pokazuje, co nam może zagrażać. W tym tygodniu mamy także serię niezwykle ważnych danych makroekonomicznych oraz oczywiście decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych. Jak widzimy, tutaj rynek nastawia się jednak, że w Stanach Zjednoczonych będzie podwyżka stóp procentowych o klasyczne 25 punktów bazowych, że w strefie euro też będzie 25 punktów bazowych, ale to jest oczywiście perspektywa środy i czwartku. Pamiętamy, że w piątek mamy super ważne dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, dlatego też ten tydzień będzie niezwykle obfitujący w ogromne wydarzenia. Co jest istotne, to hedge fundy zaczynają coraz bardziej grać na to, że era amerykańskiego dolara jest już za nami, że amerykański dolar ma słabnąć i coraz większa jest netto krótka pozycja względem amerykańskiego dolara i ten wykres, który jest w tle, ma to właśnie zjawisko pokazywać. Rynek boi się także, że rośnie ryzyko bankructwa w Stanach Zjednoczonych, że nie uda się dojść do porozumienia w sprawie sufitu długu. No i widzimy, jak bardzo wpływa to teraz na wycenę CDS-ów na amerykański dług i te CDS-y na jednoroczne obligacje sięgają gigantycznych poziomów, które nie były obserwowane nigdy w historii i oczywiście są a już nawet trzykrotnie wyższe od
wszystkich niepokojów i kryzysów, które miały miejsce w ostatnich 15 latach. To pokazuje, że naprawdę rynek przejmuje się tym tematem kryzysu zadłużenia, czyli sięgnięcia amerykańskiego długu, tych swoich limitów, które zostały wcześniej zarysowane. Następny wykres pokazuje, gdzie w poprzednim tygodniu rynek pozycjonował się, gdzie dodawał netto krótkie, a gdzie dodawał netto długie pozycje. Jak widzimy, długie są dodawane przede wszystkim do europejskiej waluty, także meksykańskie peso bardzo mocno zyskiwało. Natomiast to, gdzie te krótkie pozycje są dodawane, to widzimy przede wszystkim na indeksie Standard & Poor's, na indeksie Dow Jones, na amerykańskim dolarze, na indeksie widzimy, że są one dodawane. No i oczywiście także na kanadyjskiej walucie, więc mamy tutaj dość spore spektrum z nastawieniem przeciwko amerykańskim aktywom i to właśnie na to chciałbym zwrócić uwagę, że przede wszystkim są skracane pozycje bądź też budowane nowe krótkie pozycje na amerykańskie aktywa od indeksów giełdowych przez nawet walutę kanadyjską, więc warto być świadomym tego, co się dzieje z tygodnia na tydzień wśród tych bardzo dużych graczy, którzy teoretycznie mają duże pieniądze, mają teoretycznie bardzo dużą wiedzę. No i widzimy, że oni systematycznie z tygodnia na tydzień powiększają te pozycje przeciwko amerykańskiej walucie. Natomiast na to, co jeszcze warto zwrócić uwagę, ilość otwartych pozycji na parach związanych z walutą jest najwyższa od końca letnich wakacji poprzedniego roku, czyli już prawie od roku nie było tak dużych netto długich w ogóle otwartych pozycji na rynku walutowym, a to jest także sygnał, że rynek na coś się po prostu tutaj nastawia i że spodziewa się jakiegoś bardzo mocnego następnego impulsu. Jak na samym początku nowego tygodnia rynek przyszłej stopy procentowej widzi to, co ma się wydarzyć, teoretycznie jedna podwyżka stóp procentowych ma być w Stanach Zjednoczonych według rynku, natomiast ma się to odbyć w czerwcu, a nie w maju, ale oczywiście te różnice są niewielkie, natomiast rynek także widzi, że pod koniec 2023 roku mamy mieć pierwszą obniżkę stóp procentowych i ten wykres także to bardzo ładnie pokazuje, a dla europejskich wykresów danych makroekonomicznych w rynku są 73 punkty bazowe podwyżek stóp procentowych, czyli prawie 3 następne podwyżki stóp procentowych, a teraz 4 maja, czyli w czwartek, mamy mieć klasyczną 25-punktową podwyżkę stóp procentowych. Dzisiaj z danych makroekonomicznych poznamy kwietniowe dane dotyczące wskaźnika ISM, sektora przemysłowego dla Stanów Zjednoczonych. Dane mają naprawdę duże znaczenie, mogą one wpłynąć na zachowanie rynku, warto być przygotowanym na dużą aktywność. No i teraz przegląd tych sytuacji na rynkach, na różnych klasach aktywów na samym początku maja pokazuje, że rynek na razie tutaj nic nowego na obligacjach nam nie pokazuje. One są przyklejone do średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, czyli amerykańskie obligacje nie chcą na razie nam wskazać jakiegokolwiek sygnału. Udało się obronić dolne ograniczenie tego miesięcznego kanału wzrostowego na euro-dolarze, czyli euro cały czas jest w grze, nawet w krótkim terminie, a to, że konsolidujemy się i jesteśmy nad poziomem 1,10, moim zdaniem jednak faworyzuje scenariusze prowzrostowe i to one są faworyzowane na początku maja i na początku nowego tygodnia. Faworyzowane są także długie pozycje względem pary dolar do jena. Tutaj ta sytuacja techniczna ewidentnie faworyzuje scenariusze prowzrostowe, ale czy faktycznie dojdzie do przebicia maksimów, które były ustanowione 2-3 miesiące temu, no to będziemy testować w czasie rzeczywistym, a gdyby tak się stało, to oczywiście uruchamia się cały proces potencjalnego wzrostu w okolice ostatnich maksimów, dlatego też zmienność na parach związanych z jenem jest zdecydowanie najbardziej prawdopodobna. Obserwujemy także wychodzenie bokiem, taką konsolidację boczną, niewielką zmienność na cenie złota, no ale jak widzimy w tym przypadku odbywa się tuż pod poziomem $2000, czyli na chwilę obecną mamy do czynienia z trendem, który jest generalnie nieokreślony, nie ma ani tendencji wzrostowej w krótkim terminie, ani spadkowej. Ostatni maksima i ostatnie minima to są punkty odniesienia dla ceny złota.
Mamy także zatrzymanie w okolicach ważnego wsparcia, czyli marcowych minimów na cenie miedzi. Ja cały czas przywiązuję do miedzi i do ropy naftowej bardzo dużą wagę, jako że wsparcia się bronią, więc tutaj popyt na ryzyko ma pewnego rodzaju tutaj oparcie, ale gdyby doszło do złamania tych minimów na cenie miedzi oraz minimów na cenie ropy naftowej, to będzie to zaproszenie do mocnej fali spadkowej, do rozpoczęcia następnej fali wyprzedaży na kierunku minimów, które były ustanowione parę tygodni temu, a na cenie miedzi byłby to oczywiście także zwiastun negatywnych zjawisk na indeksach giełdowych, a te są, jak widzimy, wyciągane tak wysoko, jak tylko się da, tak jakby komuś zależało na tym, żeby nie pozwolić na spadki indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Cały kwiecień okazał się optymistyczny dla indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. To zamknięcie było bardzo blisko maksimów w kwietniu. No i pytanie jest takie, czy zacznie się materializować powiedzenie sell in May and go away. Jak wiemy ze statystyki dotyczącej indeksów giełdowych w Europie, kwiecień był dobrym statystycznie na przestrzeni ostatnich 30 lat dobrym miesiącem do inwestowania na rynkach akcyjnych, a później następuje seria około 3-4 miesięcy, gdzie raczej indeksy giełdowe nie będą wykazywały ochoty na dobre wyniki, raczej należy się oczekiwać spadku, więc jestem też bardzo ciekawy, czy statystyka, która jest zawarta właśnie w tym wykresie, który widzicie teraz w tle, zacznie się wypełniać. Giełdy w Azji dzisiaj także są podzielone. Giełda w Japonii pokazuje na optymizm. Jest atak na maksima, które zostały w poprzednim roku ustanowione. No i pytanie jest, czy giełda w Japonii ma ochotę na ich pokonanie. Moim zdaniem zachowuje się tak, jakby faktycznie takie wybicie miało wkrótce nastąpić. No i patrzymy także na zachowanie Bitcoina. Bitcoin dzisiaj w nocy zaczął mocno korygować ten impuls wzrostowy z poprzedniego tygodnia. Zamiast przebicia poziomu $30,000 mamy powrót poniżej $29,000, a to raczej sygnalizuje, że będziemy świadkami kontynuacji tej konsolidacji, którą tu widzimy, że trwa mniej więcej już nawet od połowy marca. Ani wsparcie nie jest pokonywane, ani te opory w okolicach $30,000, więc zobaczymy, jak rynek będzie się dalej zachowywał, ale to bujanie, ta konsolidacja może w tym wypadku dalej trwać. Bez wsparcia popytu na ryzyko na całym świecie będzie trudno, żeby Bitcoin samodzielnie kontynuował tendencję wzrostową. A polskie aktywa, jak wiemy, dzisiaj jest święto, natomiast warto cały czas obserwować rynek złotego, ponieważ na małej płynności bardzo często są jednak wykonywane impulsy, zwłaszcza jeżeli będziemy obserwować zachowania notowań w czasie sesji amerykańskiej. Amerykanie pracują, tutaj w Londynie będzie ciężko, natomiast Polacy nie pracują już w ogóle, ale rynek złotego może reagować, jeżeli oczywiście będziemy świadkami jakiejś mocnej zmienności na euro-dolarze. Jeżeli to się będzie działo, mała płynność może faworyzować mocny ruch, dlatego nie należy bagatelizować tego, co się dzieje na rynku złotego, więc euro złoty i dolar złoty mogą być dzisiaj pod wpływem ryzyka. Natomiast moim zdaniem optymizm płynie z polskich obligacji i ta fala umocnienia złotego przede wszystkim przynosi nam presję na polskie obligacje, a w drugiej kolejności na polskie akcje. Natomiast wzrost indeksu WIG20 o prawie 10% w kwietniu to jest bardzo optymistyczna wiadomość i sygnalizuje, że popyt na ryzyko faktycznie interesuje się polskimi aktywami i wzrost euro-dolara przekłada się na optymizm dla całej polskiej giełdy, polskiego rynku finansowego oraz oczywiście dla polskiej gospodarki, więc jeżeli będziemy świadkami dalszych wzrostów euro-dolara, to w takiej sytuacji polskie aktywa powinny dalej zyskiwać na wartości. No i będziemy oczywiście także patrzeć, czy w kwietniu rozpoczął się krach, o którym mówił Jasnowic-Jackowski, a ten temat został zainspirowany Państwa wpisem, który w kwietniu się pojawił, dotyczący przepowiedni tego pana. No zobaczymy, czy się to zmaterializuje, czy też nie. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła,
to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, udanej majówki i dzisiaj życzę dużej, dodatniej, pozytywnej stopy zwrotu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, usłyszenia jutro o poranku. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Pozdrawiam.